Dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale i zapraszam na budowę pieca rakietowego. Pokażę Wam, jak go skonstruowałem, jak go wykonuję, no i jaki jest efekt finalny. Także nie przeciągamy, zapraszam i miłego oglądania. Zanim jednak przejdziemy do tych technikaliów związanych z budową tego pieca, musimy porozmawiać sobie o takich ważnych rzeczach, które na pewno gdzieś mogą się przewinąć tutaj w komentarzach. Słuchajcie, ja nigdzie wcześniej nie powiedziałem, że ten piec jest super ekologicznym rozwiązaniem. Ja zdaję sobie sprawę, że kanał, na którym pojawiają się treści związane z jakimś ogrzewaniem, piecami, oglądają różne osoby. Te skrajnie eko i te, które eko mają w poważaniu. I ja to rozumiem. Ja nie należę do żadnych z tych ugrupowań. Po prostu przyszło mi żyć w takich czasach, gdzie nie mamy jeszcze 100% rozwiązanych systemów ekologicznych, a ciągle jednak jeszcze jesteśmy przy tradycyjnym opale drewno, węgiel, gaz i takie rzeczy, tak? Ja chciałbym, żeby wszystkich nas było stać na to, żebyśmy sobie zamontowali 10 kW, czy tam ile kto potrzebuje, paneli słonecznych, które będą ogrzewały nam dom, wodę, które są bezemisyjne. Najlepiej jakby każdy z nas miał własną elektrownię atomową i wszystko byłoby zajebiście i eko. Niestety tak nie jest. Od lat spalamy paliwa i jeszcze przez wiele, wiele lat się to nie zmieni, bo nie da rady tego przeskoczyć w takim szybkim czasie. Dlatego ja szukałem taniego rozwiązania, które będę w stanie zrobić sam, żeby ogrzać sobie garaż, czy jak ktoś chce sobie ogrzać warsztat. Na rynku jest masa piecy w różnych technologiach. Ja nie jestem znawcą tego i proszę mnie nie wrzucać do żadnego z tych kubków, jakichś tam specjalistów od czegoś. Nie! Ja 2 lata temu zbudowałem piec rakietowy, który miał ogrzać mój garaż. Ten piec rakietowy ma poprawione niektóre błędy, które były w tamtym piecu. I ja w żadnym momencie nie twierdzę, że to jest najbardziej ekologiczny, najbardziej zajebisty źródło ciepła, jakie możecie sobie wstawić do domu. To jest źródło ciepła, które jest niedrogie w wykonaniu, które każdy może zrobić sobie sam, które relatywnie nie zadymi całego podwórka, tak jak potrafi to zrobić piec typu kopciuch. I tylko o to mi chodzi. A jeżeli byśmy chcieli się bawić w rozwiązania tego pieca, żeby on był jak najbardziej eko, to okej, nie ma problemu. 100 000 na konto, kupujemy czujniki i bawimy się w konstrukcję, zmieniamy dopalanie, nie wiem, jakieś takie rzeczy, które by trzeba było zrobić, żeby taki piec był bardzo eko. Ale na to trzeba siano i mnóstwo czasu, więc naprawdę prosiłbym, żeby się niektórzy nie napinali. To jest tanie źródło z wykorzystaniem tradycyjnych paliw, po to, żeby sobie coś tam ogrzać w domu, co kto chce. Nad czym będę chciał się jeszcze skoncentrować? Nad paliwem do tego, bo obecnie opalam drewnem, które jest drogie. Może by trzeba było poszukać, patrząc po wielu kanałach, jakiegoś brykietu do własnej produkcji. Iść w tym kierunku. I ja nie będę, jeszcze raz powtarzam, twierdził, że to będzie najczystsze i najzdrowsze spalanie dla środowiska. Natomiast na te czasy, na ten moment, dla kogoś, kto nie ma 50 000 do wyłożenia na super ekologiczne źródło, to jest jakieś rozwiązanie i tylko w tym kierunku chcę, żebyście to odbierali. Ok, przechodzimy do technicznej budowy pieca. Nara. Dobra, porozmawiajmy sobie o konstrukcji, o której mówiłem na początku filmu, że pokażę Wam, jak skonstruowałem. I też, żeby nie było, piec rakietowy to nie jest jakiś mój wynalazek, to jest wynalazek znany od wielu lat. Natomiast to, co Wam pokazuję, to jest jakaś tam moja wizja, moja koncepcja i to, co sobie skonstruowałem na potrzeby wykonania podzespołów. Więc przenosimy się teraz na monitor, na ekran monitora. No i tutaj widzicie sobie moją konstrukcję, którą wykonałem. Ja do konstrukcji używam programu Fusion 360. No i to jest moja koncepcja, moja wizja mojego pieca rakietowego. Co o samym piecu? W całości oczywiście wykonany ze stali. No i to są jego takie podstawowe gabaryty, które tu widzicie. 1680 wysokości, 428 szerokości po nogach, 646 głębokości, no i 251 mm do środka odejścia kominowego. Natomiast część z tych wymiarów, tak jak wysokość czy szerokość, to są wymiary, które mogą ulegać zmianie, gdyż w zależności od tego, jak wysokie nóżki zastosuję, tak te gabaryty
się zmienią. Natomiast z takich rzeczy dodatkowych, których tu mogę powiedzieć, to ta góra, która jest tutaj, ten element, jest to element, który można zdjąć w celu przeprowadzenia serwisu podciągu, czy w przypadku wersji z wężownicą celem serwisu wężownicy. Piec posiada popielnik zamykany na drzwiczki. No tutaj od razu, żeby nie było, ja nie rysowałem tych wszystkich uchwytów, które są założone już na gotowym piecu, no bo to po prostu jest dla mnie zbędny czas poświęcony na rysowanie rzeczy, które i tak kupuję. Tak więc mamy popielnik, drzwiczki jedne, część do paleniska, widzimy ruszt oraz tutaj mamy kanał do regulacji przepływu powietrza, które dochodzi do paleniska. W momencie, kiedy pozamykamy sobie te drzwiczki i te drzwiczki, tym pokrętłem, które jest tutaj, oraz tym możemy sobie regulować dopływ powietrza do paleniska. No i na górze mamy drzwiczki od części załadowczej. No i z drugiej strony wyjście spalin do komina. Ok, przechodzimy do elementów, które będziemy wykonywać w pierwszej kolejności. Ok, mamy pierwsze elementy, które musimy sobie przygotować, żeby wykonać piec rakietowy. To są elementy, które należy dociąć z profili. Ja w tym wypadku wykorzystuję profil 120 na 120 ze ścianką 4 oraz 120 na 60 ze ścianką 3, jak również rurę do wykonania podciągu. Jest to rura 127 razy 4 i takiej samej rury używam do wykonania wyjścia spalin. To wyjście spalin na końcu na odległości 5 cm, 50 mm podtaczam celem dopasowania do rury kominowej. Jak widzimy, mamy tu jeszcze użyte profile 40 na 40 razy 2, tu i tu, oraz zaślepki do profili. Tutaj mamy, teraz nam się podświetli, tak zwany układ do powietrza wtórnego. To, co się teraz podświetla na niebiesko, to są kanały powietrza wtórnego. Powietrze jest zasysane tymi otworami tutaj na dole i jest dystrybuowane bezpośrednio do komina, do podciągu. Tak jak widzicie, tutaj mamy otwory, które podsysają, którymi podciąg podsysa świeże powietrze do spalenia, oraz w otworami, które są powiercone tutaj na boku podciągu, żeby dopalać spaliny w czasie pracy. Na produkcji później zobaczycie, że ten kanał jest dużo wyższy, bo jest to doprowadzony praktycznie do samej góry, oraz że jest też z drugiej strony zrobiony równolegle taki sam. Ja tego nie rysowałem, tak jak mówię, niektórych rzeczy się nie rysuje, bo nie ma sensu powielać rzeczy, które i tak trzeba potem wykonać ręcznie. Dobra, przechodzimy na produkcję. Od czego zaczynamy? Oczywiście od docięcia wszystkich profili, rury, które będą nam potrzebne do zmontowania wszystkiego w całość. Widzimy się na produkcji. Ok, detale są wszystkie już wycięte, także teraz możemy sobie przystąpić do przygotowania podzespołów, do powycinania wszystkich rzeczy, które w nich trzeba wyciąć. No i tak mamy tutaj profil główny, w którym musimy wyciąć ten otwór tutaj na profil zasypowy oraz profil do regulacji dopływu powietrza. Musimy wyciąć ruszty oraz musimy wyciąć ten taki promień, który będzie dolegał do podciągu. Bierzemy się za tą robotę.
Przy okazji wycinania tego głównego profila, w którym jest palenisko, wycięliśmy sobie też profil, który służy za popielnik. Widzicie go sobie teraz na monitorze. Ok, te dwie rzeczy mamy zrobione. Czas na kolejną rzecz i będą to nogi. Czekajcie, już sobie zmieniam widok. Będą to nogi, które musimy wyciąć z profila 40×40. Tutaj ważne jest zrobienie tego zacięcia 90 stopni oraz powiercimy sobie podciąg. Chodzi mi głównie o te otwory. I te otwory będziemy najpierw wiercić prostopadle, a następnie wiertarką będę je przekaszał tak, aby były skierowane zgodnie z kierunkiem wirowania vortexu, czyli zgodnie z kierunkiem ruchu zegara. Ok, jedziemy na produkcję. Dobra, robota poszła jak z płatka, jak to w telewizji bywa, magia kina. Bierzemy się za kolejne detale, tak naprawdę zostały dwa takie główne. Pierwszy z nich jest to powietrze wtórne. Musimy powiercić sobie te profile tutaj od dołu i przygotować ten profil oraz przygotować sobie podstawę, która jest takim nośnikiem podciągu i do która to wszystko spina razem do kupy. Także szykujemy te dwa detale w tym momencie. Ok,
Wszystko mam już przygotowane do spawania, wszystko jest powiercone, poszlifowane w miejscu spawów, krawędzie są zacięte, tak żeby było gdzie położyć spoinę, więc biorę się za składanie tego w całość.
kolejny etap za nami, trzeba brać się za robotę dalej. To, co teraz nam pozostało, to zamontowanie osłony podciągu, czyli tego elementu. Jest to dwie blachy zagięte w sześciokąt z taką pokrywką na górze i tam do środka będziemy zasypywać perlit, który jest izolatorem podciągu. Po co w ogóle daje się ten perlit, bo często pojawiało się to pytanie. Słuchajcie, podciąg, czyli ten komin, służy do tego, żeby wytwarzać odpowiedni cuk i osiągnąć odpowiednią temperaturę. Jeżeli byśmy nie dali tej osłony, to spaliny, które rozpędzą się w środku w podciągu dzięki płomieniowi, cugowi dostarczonemu tlenowi do spalania, osiągną wysoką temperaturę, wyjdą do góry i w przypadku pieca rakietowego, takiego wiecie, klasycznego, bez żadnych osłon, to nie stanowi żadnego problemu. Natomiast w momencie, kiedy cały podciąg zamykamy w obudowę taką zewnętrzną, to te spaliny nie uchodzą już nam centralnie do góry, tylko opadają jeszcze po zewnętrznej stronie podciągu, tak tu wokół tego sześciokątu. I gdyby nie było tej izolacji, to te spaliny tutaj wytracają temperaturę i powodowałoby się coś takiego, że wewnątrz komin by się nagrzewał, a na zewnątrz niestety traciłby temperaturę i to by mogło bardzo mocno wpłynąć na jego sprawność. Dlatego ten podciąg się izoluje, żeby on trzymał temperaturę, natomiast spaliny, które już będą wracać do dołu, do wyjścia spalin, do komina, żeby one się znowu nie ogrzewały od rozgrzanego podciągu. Po to właśnie jest ta izolacja podciągu. Jak już zrobimy sobie tą izolację podciągu, to kolejne elementy to jest profil do załadowywania opału, czyli ten, który tutaj teraz sobie widzimy i on jest w zależności. Jego wysokość jest bardzo zależna, zależna od tego, co chcesz, bo ja w moim starym piecu mam wysokość 350, w tym piecu pierwszym, którym teraz oglądacie, jest 500, to znaczy wysokość od góry profila do dna rusztu wynosi 510 mm. Natomiast w piecu kolejnym, który będziecie mogli obejrzeć z płaszczem wodnym, ta wysokość będzie wynosiła 610 mm. To jest dowolność, jak uważacie. Nie można też przesadzić z tą wysokością w stosunku do podciągu, bo istnieje wtedy ryzyko cugu odwróconego, także ciągu odwróconego, tak żebyście sobie nie przesadzili w kolejną stronę. Kolejna rzecz to jest dolot, dorobienie sobie tej puszeczki tutaj oraz wszystkich drzwiczek, które będą nam potrzebne do zamknięcia. Drzwiczki popielnika, drzwiczki paleniska, regulacja dolotu, no kręci, nie chcę się kręcić, już wiem czemu. Regulacja dolotu, no i drzwiczki od zamknięcia komory zasypu. Także wracamy znowu na produkcję i dalej oglądamy.
Ok, posłuchajcie, ta część bazowa pieca poskładana, zrobiona, zamocowane klapeczki, regulacje dopływu powietrza, pobudowany jest podciąg, zasypany perlitem. To, co teraz trzeba zrobić, to przepalić piec. Dlaczego trzeba go przepalić? Tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza to po spawaniu, żeby piec odpuścił. Spawy naciągają blachy, to wszystko jest gdzieś tam, wiecie, może trochę nienaturalnie naciągnięte, spięte, no i wygrzanie w wysokiej temperaturze powoduje, że to się odpuszcza. Druga sprawa to perlit. Jak budowałem mój pierwszy piec, ten 2 lata temu, to perlit miałem suchutki i nie bałem się go zaspawać od góry na ślepo. Natomiast ten perlit, który kupiłem teraz, jest wilgotny i trzeba go wysuszyć. Po zasypaniu musi być wysuszony. I to, co widzieliście kilka minut wcześniej, tą górę jak zaspawywałem, że tam są otwory. One są dla bezpieczeństwa i Wam zalecam również to zrobić. Po to, że gdyby perlit zaczął Wam odparowywać, to żeby ta para miała gdzie ujść. Rozerwanie tej puszki pod wpływem ciśnienia może być bardzo, bardzo niebezpieczne. Także to, co teraz robię, to piec na zewnątrz, rozpalam go i zobaczymy sobie, w jaki sposób będzie się palił. Dobra, zaczynamy rozpalać. Podłożony opał. Już ładnie ciągnie. No i póki co jeszcze dym. Ale to przy rozpalaniu to normal. Dosłownie 3-4 minuty temu rozpalone. Ładnie już huczy. No już prawie nie ma dymu. Słuchajcie, zobaczcie sobie teraz na szczyt komina. Widzicie tą parę? To są właśnie te otwory, o których mówiłem, że należy je wywiercić, żeby para z mokrego perlitu miała gdzie uciec. W innym wypadku mogłoby Wam wysadzić obudowę. Zobaczcie, jak to daje. To zaczyna gwizdać. Widzicie, co się dzieje? No zobaczcie, jak się pięknie dopala z kanału wtórnego. No i zobaczcie, jak już się perlit wysuszył, to tej pary nie ma. Tutaj możecie zauważyć, że zrobiło nam się pod kątem. To jest wynik tego, że podciąg pracuje, on się rozciąga pod wpływem temperatury. Ale pary już nie ma, no i praktycznie nie ma dymu, nie? Piec się wygrzał, zobaczcie, jakie barwy dostał. Słuchajcie, test cały czas trwa, jak widzieliście, trzeba wysuszyć perlit,
Jak mogliście pewnie już zobaczyć na przebitkach, Vortex wali jak wściekły w piękną prawą stronę. Dopalanie tlenu praktycznie do samego szczytu komina, podciągu z kanałów wtórnych. Także ja jestem zadowolony. Przy piecu jest mega gorąco, pali się jak wściekły, ale pamiętajcie, to wszystko jest zależne od tego, czym palicie, bo jak będziecie palić mokrym albo niskokalorycznym, to nie uzyskacie tego efektu. Jeżeli chcecie go rozpędzić, warto nawet parę ziarenek peletu dosypać. On wtedy naprawdę będzie miał moc. Jedziemy dalej z testem, no i widzimy się już w garażu przy dalszych częściach. Dobra, test mamy zakończony. Wyszedł całkiem fajnie, jak widzieliście, płomień szedł praktycznie do samej góry podciągu, było piękne dopalanie dzięki kanałom wtórnym. Piecyk się wygrzał, dostał bardzo fajnych barw. Perlit się wysuszył, więc możemy przystąpić do ostatniego etapu, jakim jest stworzenie obudowy zewnętrznej, tej, która będzie emitować ciepło na zewnątrz. Obudowa będzie dzielona ze zdejmowaną górą, aby móc dokonać rewizji, czyszczenia czy jakiegoś takiego serwisu pieca. Także nie ma gadania, jedziemy dalej z robotą. Was zapraszam do dalszego oglądania. Testy skończone, wszystko wyszło fajnie, więc trzeba dokończyć piec i to, co pozostało, to założenie, przyspawanie osłony zewnętrznej, również wykonanej z blachy. Ona jest dwudzielna, to jest takie zagięte C oraz płaska blacha, która jest potem spawana tutaj na tych dwóch narożnikach. Wykonanie pokrywy górnej. Ta pokrywa, czekajcie, ja sobie ukryję teraz tą osłonę zewnętrzną. Ta pokrywa ma tutaj zrobiony taki kanalik, w który będzie włożony sznurek uszczelniający. No i tą pokrywę da się zdjąć, żeby móc serwisować piec. No i jak już sobie zrobimy tą, zrobimy sobie osłonę zewnętrzną, zrobimy sobie pokrywę, no to jeszcze wyjście spalin i piec będziemy mieli kompletny. Także na produkcję.
Posłuchajcie, no i piec zbudowany. Konstrukcja skończona, jeszcze nie polakierowana. To, co sobie teraz oglądacie na monitorze, to są jeszcze takie testy przepalenia po tym, jak całą konstrukcję wyspawałem, ale jeszcze jej nie lakierowałem. Chodziło mi o to, żeby piec również wygrzał blachy po spawaniu, żeby one się trochę odpuściły, może znaleźć jakieś jeszcze nieszczelności na piecu oraz to głównie, czy po prostu piec jest sprawny, czy te blachy się nagrzewają. Ja tam dokonywałem pomiarów temperatury na tych gołych blachach, niemalowanych, ale pamiętajcie, że taka świecąca blacha oddaje niestety trochę inaczej temperaturę niż pomalowana na czarno. Będzie to inaczej pirometr pokazywał. Dlatego testy temperaturowe, te z pirometrem, zobaczycie sobie właśnie za chwilę, gdzie już był ten piec wymalowany, skończony taki tip-top i przechodził ostateczny test. Oraz no, to wypalenie też służyło czemuś, a dokładnie odparowaniu farby, bo no, taki piec, który jest świeżo pomalowany, no niestety ta farba jest taka dosyć mocno gryząca, gdy odparowuje. Także przechodzimy sobie teraz do testu tego już takiego ostatecznego z pirometrem, no i do podsumowania całego projektu. Dobra, sprawdźmy sobie temperatury po mniej więcej godzinie palenia. Tam już czerwono. No i teraz tak, najcieplej w piecu jest tutaj. ...494 stopnie. Tu na tym łączniku. Teraz góra. ...280, jeszcze raz, 284, ...239, mniej więcej teraz w połowie, już 156, wyjście spalin. 146 stopni, to ma rura. Teraz komin. ...90. I tu 58. ...350 stopni na górze, ale przy piecu jest tak gorąco, że masakra. Na boku tu już jest 270, a tak się pali w nowym piecu, tak jak widać, ładnie huczy. Może uda mi się mikrofonem złapać dźwięk. Kolejna chwila minęła. Już prawie 360 stopni. 356 na obudowie. 225 niżej. 180 ujście komina. 182 tu rura. 105 i niecałe 70. Także no grzeje jak wściekły. Idzie go naprawdę rozpędzić. A czy uznacie, że tak trzeba, to już 515. Jeszcze raz na górę wejdziemy. Trzysta 63, 64,
Aż huczy. No znowu chwila później, posłuchajcie. Idziemy na górę. Trzysta 75. Myślę, że jakby go trochę jeszcze podtrzymał, ale ja już go będę wygaszał, to 400 stopni bym tu dobił. Ok, myślę, że to tyle, jeśli chodzi na temat tego pieca rakietowego. Jest skończony, pokazałem, w jaki sposób go skonstruowałem, w jaki sposób go zbudowałem, jak przebiegał cały proces tworzenia. Na końcu był zrobiony test. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli się podobał, to ponownie zachęcam do tego, aby zostawić po sobie ślad w postaci łapki w górę. Zachęcam do komentowania, do zadawania pytań. I ponownie powtarzam, najbardziej Was zachęcam do tego, aby oglądać moje filmy w całości. Pozdrawiam Was, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądacie. No i oczekujcie kolejnego filmu, ponieważ następny piec, który powstanie, będzie praktycznie taki sam, z tą różnicą, że będzie wyposażony w wężownicę wodną, a potem zbudujemy sobie jeszcze jeden malutki. Ok, pozdrawiam, na razie i do następnego.